temperatura odczuwalna to około 48 stopni, mimo że temperatura powietrza to tylko 38. I człowiek ma wrażenie, jakby się topił. Pada, przestało. Jesteśmy, słuchajcie, w nietypowym miejscu. To Rain Room Sharjah Art Foundation, czyli pokój deszczu. Jak wiecie, deszcz jest wielką rzadkością na Półwyspie Arabskim i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A co prawda są wyjątki. Kilka tygodni temu relacjonowaliśmy dla Was powódź w Emiracie Fujairah i eksklawie Omanu o nazwie Maska. No ale mimo wszystko deszcz jest tu rzadkością. Dlatego stworzono to miejsce ze sztucznym deszczem. Jak to działa? Fotokomórki rejestrują ruch ludzi, turystów i w miejscu, gdzie przed chwilą padał deszcz, już nie pada. Jest sucho, można przejść względnie suchą nogą, a dookoła dalej pada. O, zobaczcie, przede mną wciąż pada deszcz. Sztuczny deszcz. Fantastyczna sprawa. Jesteśmy w Madame Constant, czyli opuszczonym mieście Widmie. Tutaj widać najlepiej panoramę zasypanej części miasteczka Madame. Jak widać, jest to osada złożona raptem z kilku domów, więc nazwa Ghost Town jest tu nieco zbyt szumna, tak? Przereklamowana. Gdzieś tam w oddali widać zabudowania współczesnego miasta Madame, gdzie normalnie żyją ludzie, więc to Ghost Town to jest właśnie tylko te kilka zasypanych piaskiem domów w starej części miasta. Który jest już częściowo zasypywany przez piaski pustyni. Jesteśmy przed meczetem Sharjah. To jeden z 4 meczetów dostępnych dla niemuzułmanów, turystów Zjednoczonych Emiratów Arabskich do zwiedzania. Dziś wybraliśmy się na wycieczkę na wyspę Al-Noor. Jest ona położona w sercu Szardży. Wygląda to niezwykle, bo jest to taka eksklawa zieleni otoczona wieżowcami. Zobaczcie z tyłu. Na wyspie jest
kilka atrakcji, między innymi Dom Motyli. Zaraz zobaczymy, co tam nas czeka. Zwiedzając wyspę Al-Nor, poruszamy się po takich oto ścieżkach, wokół których jest las i różne drzewa. Wygląda to bardzo fajnie. Nie zapominajmy, że jesteśmy w sercu miasta, a wokół są wieżowce. To jest Silk Floss Tree. Silk to też jedwab. Ciekawe, czy to ma coś wspólnego. Tu niby nic o tym nie jest napisane, ale sprawdzimy. Wygląda ładnie. Jesteśmy wewnątrz domu motyli. Można tu podglądać motyle, jak fruwają, rozkładają skrzydełka czy jedzą. Co ciekawe, one jedzą owoce, pomarańcze, ananasy czy banany. Jest tu cudownie. Zobaczcie, tu można oglądać kokony, z których wykluły się te wspaniałe motyle. Dzisiaj zwiedzamy Kalba Mangrove Center, czyli namorzyny w mieście Kalba. Teraz jesteśmy w akwarium. Bardzo fajnie to wygląda. Kalba Mangrove Center to z pewnością najciekawsze miejsce z namorzynami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oprócz samych namorzyn jest tu bardzo interesujące centrum, które przybliża nam ciekawe fakty na temat fauny i flory namorzyn. O, tutaj można zobaczyć na przykład prawdziwego kraba, który żyje w namorzynach. Tutaj wygląda troszkę jak skała, ale to krab. Przed wami basen z żółwiem zielonym, Chelonia mydas. To ten sam gatunek, który występuje w Gwinei Bissau. Obserwowałem go w 2017 roku, składającego jaja na wyspie Poilao, należącej do archipelagu Bijagos. Niestety żółw ten jest na wyginięciu. Wkraczamy właśnie do lasu namorzynowego. Trzeba nadmienić, że centrum namorzyn w Kalbie jest bardzo pouczające. Można się tu dowiedzieć wielu ciekawostek. Na przykład, czy wiedzieliście o tym, że krewetka ma serce w głowie? You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's so Tutaj jest ogromna wilgotność. Człowiek się poci. Temperatura odczuwalna to około 48 stopni, mimo że temperatura powietrza to tylko 38. I człowiek ma wrażenie, jakby się topił. Dodatkowo namorzyny owocują. Patrzcie! Spójrzcie na ten krajobraz. Namorzyny, dalej panorama Kalby z jej najbardziej charakterystycznym elementem, czyli wieżą zegarową, a za nią widać zachód słońca nad górami Hadżar. A z drugiej strony
mamy Kalba Mangrove, a za nimi góry Hadżar, a za tą górą już będzie Oman. Jesteśmy w forcie Al-Hisn, głównej historycznej atrakcji Szarczy. Tak wygląda, a ta wieża skryta za tym drzewem skrywa dawne więzienie o nazwie Muhalwasa, ponieważ poziom przestępczości zawsze był tu bardzo niski, no nie pomieściło ono za dużo więźniów. A to studnia o nazwie Al-Karidża, która służyła do pobierania słonej wody, czyli ta woda ze studni nie nadawała się do picia i do gotowania, a jedynie do mycia i do prac gospodarczych. Ale oczywiście czerpano też wodę słodką. Skąd? No, pobierano ją w górskich regionach, tutaj są góry Hadżar, i transportowano systemem kanałów wodnych, który nazywa się Falacz. Taki trochę odpowiednik Lewat na Maderze. Jesteśmy przed Muzeum Cywilizacji Islamskiej. To ponoć jedno z najciekawszych muzeów w całych Emiratach Arabskich. Zobaczymy, co nas czeka w środku, bo sam gmach jest naprawdę imponujący. To interesujące muzeum pokazujące dziedzictwo kultury islamskiej. Dzieli się na 3 części: religijną, tą dotyczącą nauki i techniki, oraz sztukę, czyli galerię z obrazami. Tutaj na przykład Al-Jaziri, czyli model zegara wodnego sprzed około 800 lat. Zobaczcie, przed Wami makiety 3 meczetów w Turcji. Byliśmy w każdym z nich. Pierwszy z nich to Selimiye Mosk w Edirne, czyli w dawnym Adrianopolu. Następne 2 w Istambule. Szehzad Mosk i słynny Sultan Ahmed Mosk, czyli tak zwany błękitny meczet obok Hagia Sofia. W części muzeum dotyczącej nauki i techniki poświęcono sporo miejsca dla czasomierzy. I zobaczcie, jakie nietypowe zegary stworzono na przestrzeni dziejów. Ten pierwszy to zegar wodny, o którym już wspominałem, czyli ten Al-Jazari, tak? Teraz mamy zegar w mechanizmie wagi. A tutaj jeszcze ciekawsze, bo zegar z żyrandolu, który działał głównie w nocy, a z każdą godziną jedna lampa olejowa czy naftowa przestawała się palić i tak odmierzał czas, a tu zegar ze świeczką pochodzący z Andaluzji z XIV wieku. Najciekawszy moim zdaniem jest jednak zegar wodny, którego mechanizm ukryty jest w figurze słoni. Tak oto prezentuje się Elephant Clock. Jesteśmy w jednej z galerii pokazujących wspaniałą sztukę islamską.
Jako miłośnik starożytnych cywilizacji nie mogłem sobie odmówić zwiedzenia Muzeum Archeologicznego Szardża. A to interesujące, bo okazuje się, że ślady osadnictwa mają tutaj aż 85 000 lat. O, te narzędzia kamienne właśnie zostały wytworzone przez człowieka migrującego z terenu wschodniej Afryki, czyli kolebki cywilizacji. Przed wami największa ceramiczna miseczka znaleziona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na stanowisku archeologicznym Muzeila. Zobaczcie, jaka duża. Ma ona ponad 1,5 metra wysokości i średnicę 1,40 m.